Cześć Wam, dzień dobry, witam. Dzisiejsza bajka ma tytuł Pociąg do nowego. W ogrodzie, w rzeczywistym świecie bawiły się dzieci. Była zima, więc śniegu było dużo i lepiły bałwana. Ulepiły dużego bałwana. Cieszyły się, radowały, że bałwan im się udał. Ale najmłodsza z trójki dzieci spojrzała na bałwana i rzekła: czy on musi mieć nos zrobiony z marchewki? Może zrobimy mu nos zupełnie z czegoś innego. No, możemy, ale nie mamy nic pod ręką. To może mu zrobimy nos z kamienia. No, bywają takie noski jak kartofelki. No więc może być z kamienia. Rzekł chłopiec, który był trochę starszy i zastanawiał się, co ona ma na uwadze. Dlaczego chce zmienić nos bałwana? Więc odważnie zapytał: no ale wcześniej żeśmy zdecydowali, że nos bałwana będzie marchewką. Dlaczego mamy to zmieniać? Dlaczego to ma być kamień? A, bo ja lubię nowe. Właściwie to już mi ten bałwan się nie podoba. Może zbudujemy nowego bałwana? Wiesz, w każdej zabawie, gdy coś robimy, ciągle byś rada coś burzyć i budować od nowa. No niech chociaż ten bałwan postoi z tydzień na naszym podwórku. A, ja chcę nowe. Naprawdę, chcę nowe. Rozumiem, że chcesz nowe. No, ale musisz wziąć pod uwagę, że my też chcemy się nacieszyć tym bałwanem. Ja chcę nowe. Chcę nowego bałwana. Innego bałwana niż ten. I zaczęła rozbierać bałwana. Gniotła śnieg w rękach. Śnieg się rozpadał. Właściwie po kilku chwilach, a może 10 minutach brak już było bałwana. To chodźcie, budujemy nowego bałwana, rzekła, ale nam się nie chce. Tak myślisz, że jak tobie się chce coś nowego, to i nam się ma prawo chcieć? Robiliśmy to razem, była wspólna praca, teraz zniszczyłaś bałwana. A to nie, sama zrobię nowego bałwana, rzekła. No to rób. Dwójka dzieci powędrowała do domu. Dziewczynka usiadła na śniegu i zaczęła się zastanawiać, dlaczego ja ciągle chcę coś nowego. Czy to się kiedyś zmieni w moim życiu? Mam pociąg do nowego, ciągle bym chciała robić coś nowego, brak chęci zatrzymania się w miejscu, nowe i nowe mnie ciekawi, interesuje. Dlaczego? I raptem wyrósł przed nią dużych rozmiarów krasnolud. Spojrzał na dziewczynkę i rzekł: no słyszę, że chcesz poznać nowe. Chodź, zabiorę cię do wnętrza ziemi. Pokażę ci, jak wnętrze ziemi wygląda. A dziewczyna na to: ja chcę poznać coś innego. No ale przecież jesteś bez znania wnętrza ziemi. To nie szkodzi. Ja chcę poznać coś innego. A, widzisz. Czyli ty masz pociąg do nowego, ale ten pociąg, to przyciąganie ma prawo być związane z tym, czego ty potrzebujesz. No tak, to fakt. Potrzebuję, ale nie wiem czego. Nowe to nowe. Do wnętrza ziemi już brak potrzeby
chodzenia, chociaż mam prawo być bez znania tego wnętrza, ale nie wiem, co będę poznawać. No skoro nie wiesz, to pewno jutro się dowiesz. I krasnolud wrócił pod ziemię. Dziewczynka też wróciła do domu i opowiedziała rodzicom wszystko to, co się zdarzyło. Rodzice się uśmiechnęli i rzekli, no ciekawe, co będziesz poznawała nowego. Minęło parę dni i nad dom, w którym mieszkała dziewczynka, przypłynęła dużych rozmiarów granatowa chmura. Dziewczynka spojrzała przez okno i rzekła, o, jaka jesteś piękna, chcę cię poznać, chmuro, a tak naprawdę to chcę wszystko widzieć z wysoka. Chmura uśmiechnęła się, bo chmury też potrafią się uśmiechać. Spuściła świetlistą drabinkę i dziewczynka szybko wyszła z domu, weszła na drabinkę i weszła na chmurę. O, ale widać inaczej z chmury. Mój dom jest taki malutki, ogródek też jest malutki i studnia malutka. O, jacy ludzie są małego wzrostu. Wszystko jest takie małe. No tak, rzekła chmura. A co jeszcze chcesz zobaczyć? A nie wiem, ale czy mogę na tobie zostać? Mogę podróżować? No wiesz, jeśli ci pozwolą na to rodzice, możesz na chmurze zostać. Będziemy podróżować. Nie wiem, czy mi rodzice pozwolą. No to zapytaj. I chmura zeszła niżej i niżej, a dziewczynka, patrząc z tej chmury, zobaczyła mamę i zapytała, mamo, czy mogę się wybrać w podróż na chmurze? A możesz. Chmura jest bardzo dobrym opiekunem dzieci. Możesz. No i chmura zabrała dziewczynkę wyżej. Dziewczynka podróżowała tydzień, 2, 3 i bardzo jej się ta podróż spodobała, więc znowu chmura spuściła się w dół. Dziewczynka zapytała, czy może dłużej, rodzice wyrazili zgodę i znowu podróżowała. Podróżowała tak długo, aż stała się dorosłą prawie dziewczyną tym razem. I gdy już dużo wiedziała, bo chmura jej na wiele pytań odpowiadała, była gotowa, żeby zejść na ziemię. Chmura pewnego dnia spuściła znowu złocistą drabinkę i dziewczyna zeszła. Jak tylko zeszła, spotkała swoich dawnych przyjaciół, którzy już też byli dorośli. I spojrzawszy na nich, powiedziała, bardzo dużo zobaczyłam z góry. Tak dużo już wiem. Z dołu wszystko wygląda inaczej. Z góry też wszystko wygląda inaczej. Jak chcecie, to się mogę z wami tym podzielić. Chłopiec, właściwie już młodzieniec i młoda dziewczyna, z którą też kiedyś się bawili wspólnie razem, usiedli na przybrzeżnych kamieniach i rzekli, opowiadaj. Dobrze, będę opowiadać, ale muszę na początku coś powiedzieć. Trzeba, żebyście uwierzyli w to, co widziałam, co od chmury się dowiedziałam, co sprawdziło się w moim życiu, bo tego doświadczyłam na tej chmurze, podróżując
Więc otwórzcie swoje umysły i uwierzcie. Macie wiarę? No pewno, że mamy. Byłaś naszą najlepszą koleżanką, a nawet przyjaciółką. Wierzymy Ci. To proszę, słuchajcie, a ja Wam opowiem. Gdy tak zaczęła opowiadać, z jej domu rodzinnego wyszli też rodzice. Przyłączyli się, usiedli na kolejnych kamieniach i słuchali. A ich córka, już dorosła, opowiadała, jak na chmurze pielgrzymowała. I gdy skończyła swoje opowiadanie, zapytała: czy mi wierzycie? Oczywiście, powiedzieli przyjaciele. Rodzice rzekli: no pewno, że Ci wierzymy. Oczywiście, że tak. Wtedy dziewczyna wstała, bo ona też była wcześniej, usiadła, przytuliła się do wszystkich, a oni do niej i rzekła: wiara czyni cuda. Przygotowuje wszystkich do tego, by gdy przyjdzie czas, mogli tego doświadczyć, gdy będzie im to pisane. No ale Ty nam powiedz, dlaczego Cię tak przyciągało do tego nowego? No bo chciałam poznać, znać. Teraz wszystko, co było trzeba poznać i znać, znam, rzekła dziewczyna. Podzieliłam się z Wami i mam nadzieję, że Wam się to kiedyś przyda. Na pewno tak. Wiara czyni cuda. Mamy w wyobraźni obraz tego, co widziałaś i co doświadczyłaś i przeżyłaś. Ten obraz wyobraźni będzie nam towarzyszył całe życie. I gdy przyjdzie czas na to, by to poznać, znać, będzie nam łatwo, zdecydowanie łatwiej uczynić to w życiu. Dziękujemy, rzekli przyjaciele. I my, rodzice, też Ci, kochana córko, dziękujemy. Mamo, tato, dziękuję, że pozwoliliście mi podróżować na chmurze, rzekła dziewczyna. Tak wiele się nauczyłam. Mam pociąg dalej do nowego. Nie wiem, co będę chciała poznawać, ale wiem, że to będzie kolejny krok w moim poznaniu czegoś albo kogoś. Kto to wie? Rzekła i zamyśliła się przez chwilę, bo jeszcze nie wiedziała, co poznawać będzie, ale już wiedziała, że dalej ma pociąg i przyciąganie do nowego. Dziękuję pięknie. Cześć Wam.